13 grudnia zaczęły przychodzić meldunki o tym, że ciągną wojska, że jest ruch czołgów. I był to pierwszy taki meldunek. Takie meldunki były już wcześniej. Między innymi między pierwszą a drugą turą zjazdu pokazały się, uzyskaliśmy informacje niemal pewne z różnych ważnych źródeł, że oni są gotowi do skoku i że oni skoczą właśnie na początek drugiej tury. Znaczy nim się zjadą delegaci na zjazd. W tym czasie w Sejmie toczyła się walka o ustawę o przedsiębiorstwach i o ustawę o samorządzie. Więc i nagle w przerwie między turami zjazdu, kiedy właściwie kierownictwo związku nie było władne do podejmowania zasadniczych decyzji, w Sejmie grupa posłów weszła z propozycją, no dla nas absolutnie do przyjęcia. Acz nie taką najlepszą, nie taką, jakiej postulował w swojej końcowej uchwale pierwsza tura zjazdu. Zjazd w swojej końcowej uchwale pierwszej tury. Tam byłem powiedziano wszyscy dyrektorzy z konkursu ogłaszanego przez samorząd, a tutaj wyłączano część zakładów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki państwowej. No ale to jeszcze była sprawa sporu, jaka to jest ta część podstawowych, ale to mogliśmy zrobić. Przy czym zeszło się to prezydium w kadłubkowym stanie, ja tam byłem. Mam problem, co z tym zrobić, ponieważ jeżeli my powiemy, że to załatwi tak, jak mu się należy, druga tura zjazdu, no to akurat sesja sejmowa się kończyła i znaczy, żeśmy odrzucili propozycję ustawy o samorządzie i przedsiębiorstwie. I ja wtedy wpadłem na pomysł, że oni nam to dają po to, żeby zrobić ten skok. Że oni muszą dla wykonania tego skoku mieć jasny pretekst. Oto Solidarność bojkotuje reformę gospodarczą, czyli nie chce odbudowy. I mówię, trudno, my to musimy przyjąć. A pan sam mówi, a jak wobec tego pójdziemy na zjazd, na drugą turę? Bo oni tego i tak nie przyjmą. A jak przyjmą, to jak my pójdziemy na drugą turę? No pójdziemy z wypiętą dupą, którą oni wkopią, powiedziałem. No i prezydium pod moim wpływem, jak to później wszyscy podkreślali na drugiej turze zjazdu, przyjęło tą uchwałę i oni ją przyjęli. I tak została przyjęta ustawa o samorządzie i przedsiębiorstwie, która do dziś dnia jest bardzo dobra i gdyby ją tylko zastosować. No a druga tura zjazd oszalał w czasie drugiej tury i ja stałem się wrogiem numer 1, może 2, zaraz tuż po Jaruzelskim, a może numer 1. Odczytano ten protokół z tą wypiętą dupą, z tym wszystkim. Człowiek, że takiego mamta w życiu, jaki dostałem na tej drugiej turze zjazdu, nigdy w życiu jeszcze nie dostałem. Tak bardzo nie był skąpany i to przez swoich. Ale uważam, że to należało zrobić. Uważam, że demokracji należy przestrzegać tak długo, jak długo można. Kiedy nie można, to wtedy kierownictwo ją łamie i staje. I na tym polega właśnie demokracja wobec swoich wyborców, mówiąc, złamaliśmy, bo byliśmy do tego zmuszeni sytuacją, wy nas rozliczycie. I odejście w takiej sytuacji trzeba przyjąć z pogodą ducha. Bowiem to jest właśnie cecha demokracji. Więc to był taki wyraźny, już mieli skakać, nie skoczyli. Potem parokrotnie się zamierzali. Także muszę powiedzieć, że to, że jest ruch wojsk, nie było jasne, czy oni tylko nie straszą. Wałęsa na przykład był zdania, że to jest ruch szantażowy, że oni nas chcą wyszantażować. Kiedy kończyły się obrady Komisji Krajowej, właściwie już sprawa była jasna, że milicja chodzi po domach działaczy, że przerwany jest ruch telefoniczny i teleksowy. Ja rozmawiałem z prezydium. Teraz był problem, czy zacząć tu obrady na ten temat, czy się jak najszybciej rozjeżdżać. Uważam, że trzeba się jak najszybciej po prostu rozjeżdżać, bo te obrady by się znowu zaczęły kończyć w nieskończoność. Prezydium miało pozostać w sali stoczni i być gotowym do strajku. No tylko, że to była oczywiście, co ja przeoczyłem, wolna sobota.